Niektórzy z was być może już słyszeli, bo dzielę się często tym świadectwem mojego kolegi, który studiował ze mną na doktoracie misjologię i po doktoracie postanowił nie pracować na uniwersytecie, chociaż mu tam proponowali, bo był światłym, przyszłym naukowcem. Rzucił to wszystko i pojechał do Peru, aby tam w praktyce pomagać, ewangelizować Indian. Nauczył się języka dosyć szybko i z taką pełną pasją pojechał do tego Peru i opowiadał mi o pierwszej mszy świętej, którą odprawiał wśród Indian. Przygotowywał się kilka tygodni, zanim te wszystkie plemiona tam się zeszły na tą Eucharystię, to minęło długo czasu, on sobie zrobił piękny ołtarz, prezbiterium. I kiedy już wszystkie plemiona były zgrupowane, zeszły się na Eucharystię, on już gotowy, ma wyjść, rozpocząć mszę świętą i patrzy, że kobiety indyjskie ze swoimi dziećmi, chorymi, bo mówi, niektóre były w stanie agonalnym, podeszły do ołtarza i położyły dzieci pod ołtarzem. Nie wiedział, co to jest za zwyczaj, ale pierwsza moja msza święta wśród Indian, nie chcę popełnić faux pas, rozpoczął Eucharystię i po zakończeniu patrzy, że te kobiety wychodzą i znowu podchodzą pod te dzieci. Biorą je na ręce i on tak patrzy, a te dzieci wszystkie są zdrowe. I z takim niedowierzaniem podchodzi bliżej i mówi, te dzieci są zdrowe. A te Indianki na niego, i on, tak ojcze, przecież Jezus przyszedł. On mówi, ja wiem, że Jezus przyszedł, ale one są zdrowe. A te Indianki mówią, no tak, przecież była msza. No ja wiem, że była msza. Ale jak to się stało, że one są zdrowe? I wtedy te Indianki zrobiły takie oczy jak 5 polskich złotych. I mówią, ojcze, to ty nie wierzysz, że Jezus przyszedł i uzdrowił? I on mówi, Dominik, 20 lat jestem księdzem. Mam doktorat z teologii. Codziennie odprawiam Eucharystię, często kilka razy dziennie. Ale moja wiara w porównaniu z wiarą tych Indianek zerowa. Zerowa. Rozumiecie? Straciliśmy wiarę w Boga. Dlatego wierzymy bardziej człowiekowi niż Bogu. I tak jak ta kobieta, będziemy szukali pomocy u innych, a ten, który ma moc, będzie zostawiony sam. Mój kolega, też taki znany ewangelizator, przygotowywał się na rekolekcję w Wielkim Poście ostatnim. W niedzielę miał rozpocząć rekolekcję, w piątek za nie mógł. Nagle zaczął... Stracił głos całkowicie. Przerażony tym faktem, nie wiedząc, co dalej robić, dzwoni do takiej zaprzyjaźnionej z nim siostry zakonnej, która jest mistyczką, przeżywa mękę Chrystusa, ma stygmaty. I rzeczywiście ma taką relację z Jezusem, że o cokolwiek poprosi, dostaje od razu. Tak. Za złożenie siebie w ofierze, za tych, o których się modli. I dzwoni do niej i tam harczy przez ten telefon. Wiesz, straciłem głos, a w niedzielę zaczynam rekolekcję, a nie mogłem się pomodlić. A tam cisza po drugiej stronie. Pomyślał, ona też straciła głos. Ale po chwili słyszy, jak ona mówi tak. Mówi, ojcze, przecież ty za chwilę będziesz odprawiał Eucharystię. Jezus przeniknie twoje chore gardło, Jego ciało, Jego krew. Gdzie jest twoja wiara? Mówi, zawstydziłem się. Ja, który głoszę rekolekcję o wierze. Zawstydziłem się. Odłożyłem słuchawkę, poszedłem do mojej kaplicy, wystawiłem Najświętszy Sakrament i przez godzinę modliłem się i przepraszałem Boga za grzech niewiary, że ja po prostu nie wierzę.
I rozpocząłem Eucharystię. I kiedy przyjmowałem Pana Jezusa, prosiłem Go, żeby uzdrowił moje chore gardło. Ale nic się nie stało. Skończyłem mszę świętą. I idę do swojego pokoju. I nagle czuję, jak moje gardło zaczyna się palić. Aż stanąłem z wrażenia i nie mogłem nawet dotknąć, było tak rozpalone to gardło i w pewnym momencie wyrwał się taki krzyk z mojego gardła i momentalnie, natychmiast odzyskałem mowę. Natychmiast. I mówi, padłem na tym korytarzu na kolana i zacząłem płakać jak dziecko. Rozumiesz? Dzisiaj podejmuje się dużo różnych tematów ewangelizacji. Ale ja chcę słuchać Boga, a nie mądralińskich, duszpasterskich programów, nawet przez światłych ludzi i biskupów propagowanych. Ja chcę słuchać Boga przede wszystkim. I wiecie, to, co Bóg mówi dzisiaj do Polaków, jest szokujące. Ponieważ wiecie o tym dobrze, iż w ciągu kilku lat w Polsce zostały dane 2 cuda eucharystyczne. Jeden na wschodzie w Sokółce, drugi na zachodzie w Legnicy. A z tego co wiem, badane są kolejne na północy i południu. To jest zdumiewające. Wiecie, w całej historii Kościoła cuda eucharystyczne były dawane w momencie, w którym upadała wiara kapłanów w realną obecność Jezusa w Eucharystii i wiara ludu Bożego w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Nigdy nie zdarzyło się, żeby w ciągu kilku lat w jakimś kraju Bóg dał 2 cuda eucharystyczne. Żeby zwielokrotnić ten krzyk o powrót do wiary w to, kim jest ten, którego przyjmujesz. Jest potężny krzyk Boga o powrót do Eucharystii. O powrót całym sercem do wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Pana panów i króla królów. Za chwilę przyjmiesz Go do swojego ciała. Przyjdzie do ciebie. Jak Go przyjmiesz? Z jaką wiarą? Wiesz, kto Pana Jezusa najpiękniej przyjął tutaj na ziemi? Maryja. Dlatego tuż przed Komunią Świętą chciałbym, żebyś poprosił Maryję o jej wiarę w Jezusa Eucharystycznego. Aby ona swoją wiarę włożyła w twoje serce. To jest zdumiewające, że kiedy On przychodzi do nas w Komunii Świętej, musisz mieć tą świadomość, że przyjmujesz kogoś, kto jest nieskończenie wrażliwy na odrzucenie. Nieskończenie wrażliwy, ten, który stworzył wrażliwość. Pamiętasz siostrze Faustynie? Zdarzył się taki przypadek, że kapłan dał jej 2 hostie. Ale ta jedna hostia miała być dla chorej siostry, która chorowała w klasztorze. I Faustyna pyta, dlaczego ja otrzymałam 2, a tamta siostra nie otrzymała żadnej? A Jezus mówi jej, dlatego, że ona już mnie od jakiegoś czasu nie pragnie całym sercem, nie tęskni za mną. Ona już mnie nie kocha. Ona już nie czeka na mnie. Nie chcę do niej przyjść.
nie chce do niej przyjść. On powiedział potem siostrze Faustynie zdumiewające słowa. Mówi, że jeśli widzi w sercu kogoś, kto przystępuje do Komunii Świętej, mówi to szczególnie w kontekście osób konsekrowanych, kapłanów, ale to dotyczy każdego z nas, że w sercu jest jakiś rywal, czyli ktoś, kogo kochasz bardziej niż Jezusa, za kim tęsknisz bardziej niż za Jezusem, kogo bardziej pragniesz niż Jezusa. Jezus mówi siostrze Faustynie, jestem zmuszony dłońmi kapłana, żeby przyjść do tego serca. Ale słuchajcie, co mówi dalej. Ale od razu z niego wychodzę, tak że ta dusza nie wie nawet, że mnie już w niej nie ma. Że mnie już w niej nie ma. Musicie zrozumieć jego wrażliwość. Wczoraj mówiliśmy o tym i w niedzielę też, że on chce być kochany całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I on drży z tęsknoty za tobą. Ale jest tak wrażliwy, że jak zobaczy, że ty nie pragniesz go tak, jak on ciebie pragnie, że ty nie kochasz go tak, jak on ciebie kocha, że nie jest jedynym, najważniejszym, najpiękniejszym, którego kochasz całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, odejdzie od razu i nawet nie będziesz wiedział, że go już nie ma w twoim sercu. I myślę sobie, że dlatego nie ma cudów w naszym życiu, i uzdrowień, i uwolnień, i przemian naszego życia, że Jezus nie daje mocy przemieniającej nasze życie, ponieważ już go nie ma w naszym sercu, rozumiesz? W Komunii Świętej, jak widzi, że ty go przyjmujesz obojętnie, bez rozpalonej miłości do niego, bez tęsknoty, bez pragnienia go, przychodzi i wychodzi.